Zima się zbliża, a w zasadzie już jest. Tobie się kocioł zepsuł, a co? A serwisant dupa, termin ma za miesiąc. Czemu tak w ogóle jest? O tym w dzisiejszym odcinku. Jedna uwaga. W dzisiejszym odcinku nie dowiesz się niczego technicznego, więc jeżeli tylko takie rzeczy Cię interesują, to możesz po prostu już wyłączyć film. Otóż wszystko wynika z tego, że wszystkie usługi związane z ogrzewaniem, albo zdecydowana większość, chcą o dziwo wydarzać się właśnie w okresie od powiedzmy września do grudnia, stycznia. Wtedy pojawiają się przeglądy, uruchomienia, montaże, awarie. No i jeżeli wszystko, co mogłoby być w ciągu roku, kumuluje się nam raptem w wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, w ciągu 5 miesięcy, no to jest problem. I to w sumie czasem niemały, no bo jeżeli mamy czekać na serwisanta przez miesiąc, żeby było nam ciepło, no to tak średnio. Oczywiście tutaj wyolbrzymiam, bo zazwyczaj ktoś się znajdzie trochę wcześniej, natomiast na pewno od ręki kogoś sensownego znaleźć nie jest tak łatwo. A czemu tak się dzieje? Ano, o ile przeglądy można byłoby robić przez cały rok i nie ma to żadnego wpływu, w sumie montaże też można by zrobić nawet w maju, kwietniu, kiedykolwiek. O tyle ludzka natura jest po prostu jaka jest, to znaczy przypomina nam się dopiero o ogrzewaniu wtedy, kiedy na dworze robi się chłodno. Czyli zazwyczaj wrzesień, czasem dopiero październik, czasem już na końcówce sierpnia robi się chłodniej. Większości ludzi dopiero wtedy przypomina się, że coś trzeba by zrobić z ogrzewaniem, czyli zrobić przegląd, a trzeba by je dopiero zamontować, bo na przykład budujemy się, czy chcemy coś zmodernizować. No i po trzecie, wtedy też, kiedy dopiero te instalacje startują, wychodzi najwięcej usterek, albo znaczna ich część. No i wtedy, kiedy po prostu wszystko naraz się zwala na głowę serwisantowi, no to nie jest w stanie być wszędzie. No i co w związku z tym w ogóle można zrobić? Otóż w zasadzie my jako serwisanci niewiele możemy z tym zrobić, poza tym, żeby właśnie tak jak ja teraz uświadamiać Ciebie, drogi kliencie, że to, co się da zaplanować, warto byłoby zrobić wtedy, kiedy nie wypadają rzeczy niespodziewane. Natomiast trudno zatrudniać na przykład coraz większy zespół po to, żeby mieć dla niego tylko pracę w ciągu pół roku, no bo poza tym pół roku to co, na chorobowej wysłać? No nie, tak sobie teraz żartuję, ale różne już pomysły czasami słyszałem, co miałbym robić latem. Natomiast nie jest to raczej wykonalne, żeby po prostu mieć dwie różne prace i zimą zajmować się kotłami, a latem zupełnie czymś innym. Nie jest to raczej rozwiązanie docelowe i sensowne, no bo nauczyć się tego fachu, żeby go robić faktycznie dobrze, to wymaga sporo wysiłku zarówno i od właściciela firmy, jak i od samego pracownika. Także w zasadzie to ten mój film jest takim apelem do Ciebie, mój drogi kliencie, albo przyszły kliencie, albo kliencie innego serwisu, bo w zasadzie zmieniając terminy przeglądu i montażu, bo w zasadzie to, kiedy Ty byś chciał to zrobić, przesuwając je poza tak zwany gorący sezon, a w zasadzie zimny sezon, sprawisz, że usługi dla wszystkich i między innymi dla Ciebie będą bardziej dostępne wtedy, kiedy ich najbardziej potrzeba. Usługi usuwania awarii, bo wtedy faktycznie czas się liczy, bo nikt nie lubi się, albo mało kto lubi się kąpać w zimnej wodzie. A tak jak wspomniałem już wcześniej, to od nas serwisantów za dużo niestety nie zależy. My możemy oczywiście brać nadgodziny, pracować po 12-16 godzin, w soboty, niedzielę, jak kto chce, ale i tak się tego po prostu przerobić wszystkiego nie da w sezonie. Więc warto po prostu, jeżeli się to oczywiście da, przesuwać usługi, które właśnie można, poza sezonem. I co z tego będziesz mieć? No bo w sumie to jest podstawowe pytanie. Poza tym, że może kiedyś łatwiej będzie dostać serwisanta, ale to przecież się rozmywa i jakby nie daje Ci gwarancji, że ktoś do Ciebie przyjedzie. No otóż różnie pewnie serwisy do tego podchodzą. Jedni obniżają cenę na lato za przeglądy. Pewnie łatwiej z montażystą kotła wynegocjować lepszy rabat latem, czy też tuż po sezonie, w marcu. Pewnie będzie bardziej oddany, żeby Ci tą usługę lepiej wykonać, bo będzie miał do tego głowę, a nie w momencie, kiedy po prostu ma
15 telefonów w ciągu dnia, kiedy panie zamontujesz mi pompę ciepła, choćby jak teraz może bywać. Więc to jest taki bezpośredni zysk, że po prostu rzeczy wykonywane nie w pośpiechu zazwyczaj są wykonywane dużo lepiej niż te, kiedy po prostu trzeba wszystko kompresować, spinać jak najszybciej i robić na wczoraj. No a po drugie, czasami, choćby jak moja firma, dostajesz po prostu jakiś inny benefit, jak wysoki priorytet usuwania usterek w trakcie już sezonu. Ale tak jak mówię, no każdy będzie podchodzić, każdy właściciel serwisu, czy też serwisant będzie do tego podchodzić inaczej. Warto zapytać, czy coś nie zyskasz, kiedy zrobisz ten przegląd w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, czy kiedykolwiek, ale nie w tym gorącym sezonie. A zapewniam Cię, że Twojemu urządzeniu zazwyczaj to w ogóle nic nie zmieni, bo to jest tak jak z autem, po prostu warto trzymać tu jakąś regularność tych przeglądów, tego czyszczenia tak naprawdę. A czy robione jest to raz do roku akurat w listopadzie, czy raz do roku akurat w marcu dla urządzenia, nie ma to wielkiego znaczenia. Oczywiście czasem się tak zdarza, że że przegląd coś naruszy i faktycznie kiedy zrobimy go poza sezonem, to wyjdzie dopiero na początku sezonu, natomiast jest to marginalna sytuacja, aczkolwiek z mojej uczciwości muszę wspomnieć, że faktycznie czasem się tak zdarza. To jest jedyne zagrożenie, natomiast zysków dla całości po prostu branży i dla obydwu stron tak naprawdę są niewspółmiernie większe. Więc w sumie tyle chciałem się z Tobą podzielić w dzisiejszym odcinku. Z chęcią bym zobaczył, w jakich miesiącach moi widzowie wykonują przeglądy, czy w ogóle je wykonują. A tymczasem to wszystko. Na razie, cześć.